Dzisiaj już zupełnie inna sceneria. Jestem w górach. No dopiero 200 metrów nad poziomem morza, ale dzisiaj już będę na 700. Od razu lepiej. Odcinek polny, płaski po Kotlinie Pannońskiej. Skądinąd w ciekawym miejscu. Wolałabym o nim nie pamiętać. Było potwornie gorąco. Byłam bardzo zmęczona. Jeszcze nawet dziś jestem trochę słaba po tym upale. Zresztą nadal jest upał. Dziś jest 34 stopnie. Jutro ma być 36, ale wyżej na pewno będzie chłodniej. Na to liczę. No, więc las liściasty. I nawet jest strumyczek. Miało nie być wody, nabrałam 5 litrów. A teraz idę wzdłuż strumyczka i było takie świetne źródełko z zimną wodą. Umyłam sobie tam buzię. Ale oczywiście już dawno to uczucie chłodu minęło. Znowu jest gorąco, ale jestem w cieniu, więc jest dobrze. Dzień zakończony, namiot rozbity, tam za mną go widzicie, dosyć dziwnie ulokowany. Na nawigacji oficjalnej nie ma tego źródełka, które tutaj wytryska, ale ono jest na mapach CZ, a używam też map CZ zastępczo. Właściwie jest też w podkładzie mapy w Gathuku, więc widać było, że tu jakaś woda jest. Liczyłam na to i udało się, jest tutaj woda. Ciurka bardzo powoli, ale jakoś sobie płynie. No a to było jedyne płaskie miejsce, w którym byłam w stanie jakoś swój malutki namiocik wcisnąć. Mam zamiar teraz umyć się w tej wodzie. Mam nadzieję, że nie pogryzą mnie gzy, bo jest tu takich kilka, ale na szczęście nie ma strasznych ilości komarów. Pokażę wam jeszcze, jak urządziłam wodę. To jest sposób appalaski. Podstawia się listek. Tego się nauczyłam w Stanach właśnie. Podstawia się listek i nawet jeżeli nie jest to jakoś bezpośrednio woda płynąca, to można ją tak nastawić, żeby płynęła do butelki. Kąpiel udana, wyśmienita. Zużyłam 4 litry wody i cała się wykąpałam. No z wyjątkiem włosów, bo dopiero co były myte pod prawdziwym prysznicem. A teraz kolacja. Dzisiaj mam ciekawe rzeczy. Mam zupkę jarzynową, taką ogólnojarzynową, która po chorwacku nazywa się kokoszja jucha. Pewnie chodzi o kokoszkę, czyli kurę, a jucha to po polsku jest kerew, a po staropolsku. A chorwacki widocznie posiada jakieś też prasłowiańskie tutaj rzeczy. A do tego wszystkiego leci zielony groszek. Dzisiaj w Naszicach kupiłam zielony groszek, bo jest za gorąco, żeby jeść jakieś tam mięsa i tak dalej. Nie miałam na to siły i zachciało mi się zielonego groszku. Mam pół kilo. Witam ponownie na szlaku. Dziś ma być najgorętszy dzień jak dotąd. 36,8 tam gdzieś niżej, tu pewnie troszkę lepiej, ale od rana jest masakrycznie gorąco. Ledwo zipie, a na dodatek już miałam dość z tych moich butów niestety. Altra Olympus to jest totalne dno, kompletnie nie polecam, przynajmniej wersji 4.0, która się trochę różni od tych poprzednich i pewnie następnych też, ale w każdym razie ta 4 jest okropna, mianowicie ciągle dokuczają mi pęcherze, ponieważ pięta w tych butach jest ogromna. Wystaje poza jakby samą piętę. No i w związku z tym za każdym razem jak naciskam gdzieś brzegiem tego buta, to uwiera mi piętę i mam z każdej strony po jednym pęcherzu. Postanowiłam się z tym rozprawić.
przynajmniej częściowo, bo no cóż, mam tylko ten mały Victorinox Classic i obcięłam przynajmniej tą wystającą część. Zaraz zabiorę się za tą, też ją obetnę i w drugim bucie to samo. No tej całej pianki no nie obetnę chyba, to musiałabym iść do szewca, może pójdę. Komar. No i może to coś wszystko pomoże. W każdym razie te buty są do chrzanu. Znalazłam księgę gości, w której 5 dni przede mną jest ktoś wędrujący też z CLDT Chorwat, więc tutejszy i jeszcze różni inni ludzie bywają tu od czasu do czasu, a jest tu taka śliczna chatka. Niestety jest zbyt wcześnie, żeby w niej spać. Nie ma w środku łóżek. Są tylko ławeczki, ale fajne miejsce i jest źródełko. Dzień dobry, to moje 300 km. Dotarłam do Zwaczewa wczoraj wieczorem i od razu zgarnęła mnie miła pani na nocleg w ogródku, właśnie tutaj fajnie za garażem. Właśnie jadłyśmy razem śniadanie, wypiłam kawę. No i jestem pełna energii do przejścia kolejnej setki, a więc zaraz zaczynamy dalej. Tak, to jest właśnie szlak. Najpierw go zgubiłam, teraz go znalazłam. Najpierw było bardzo stromo, a teraz jestem w strumieniu. Wszystko jest zawalone gałęziami, drzewami. Od dawna tu nikt nie był. Nadłożyłam 2 km w ogóle nie zauważywszy tego skrętu. Także jestem trochę w plecy. Biwak był super nad rzeczką. Wykąpałam się. W nocy padał deszczyk. Taki nieduży. No a teraz przedarłam się przez kolejne krzaki. Straszny buszłak tutaj jest niestety. Nikt tu nie chodzi z szlaku. Nie odświeżają. No i wszystko poręby zarosły jeżynami i generalnie krwawie. O proszę, jaka leci mi stróżka krwi. No, teraz już jestem w lesie, może będzie trochę lepiej.
sarna tam na mnie szczekała. Nie musicie się bać takiego szczekania w lesie, to są sarny. No spokój, spokój. Widzisz, że się wlokę jak żółw i tak na ciebie nie zapoluje w tym tempie. Uciekła właśnie. Niełatwo dziś na szlaku, ale pierwsza atrakcja, taka historyczna, zamek średniowieczny i wieża. Zamek jest z innego okresu niż wieża. Pierwszy zamek był na Stupczanicy w czasach, kiedy Chorwacja znalazła się w rękach Węgrów. No i tu jakaś zamożna rodzina niemiecka miała zamek, a potem, kiedy Chorwacja wpadła w ręce Turków otomańskich, to tutaj zbudowano twierdzę i ta wieża jest, zdaje się, właśnie elementem tej twierdzy. Poprzednie zamki w Iloku i w Osijeku to też były twierdze tureckie. Wszystkie tutaj generalnie takie rzeczy zbudowali Turkowie. Piękna chatka, górska chatka dla wędrowców, ale niestety zamknięta. Trzeba mieć klucz z klubu górskiego, więc nie jest to dla długodystansowców niestety. No, już znowu na biwaku. No szkoda, że chatka zamknięta, ale chyba nie będzie padało. Nie wiem, bo nie ma internetu i nie mogę sprawdzić prognozy pogody. Ale jest bardzo ciepło znowu. Jestem teraz niżej, zeszłam dziś z tych większych gór. Papuk i jestem na takim skraju już gór, tylko jakieś 200 metrów nad poziomem morza. No i trochę poplątałam się ze względu na to, że ślad na tym GPS-ie w ogóle nie przystawał do żadnej ścieżki. Przyszłam tu przez las, okazuje się, że dokładnie tutaj biegnie szlak fajny. No i przede wszystkim jest źródełko, jest cudowne źródełko, więc będzie przyjemnie. Dziś krótki dzień, tylko 30 km, ale następna woda jest za kolejne 30 km, więc nie bardzo jest sens iść. No więc zostaję, będę się dziś relaksować. Ach, moi drodzy, dzisiaj impreza. Po 5 dniach dotarłam do jakiejś cywilizacji, jeszcze nie do sklepu. Trochę się przeliczyłam z ilością jedzenia, więc ledwo mi starczyło. A jestem teraz w takiej fajnej agroturystyce, która oferuje noclegi, a ma też taką ekstra knajpkę i gdzieś się rozpuszczam i mam na razie pierwsze danie, czyli zupkę. Mam syrop z kwiatów czarnego bzu, który i u nas na Śląskie Cieszyńskim się robi, tak jak tutaj w Chorwacji. A zaraz wejdzie drugie danie, potem będzie prysznic, spanie. Hej, miły dzień. Też 30 km, ale bardzo szybko mi to poszło, bo dziś nie było żadnego haszczyngu i po 16 już się tu zameldowałam. Tak się prezentuje drugie danie. Mamy tutaj taki kawałek wieprzowiny z domowym takim jakby naleśnikowo-makaronowym czymś. Chociaż wygląda to jak ziemniaki. Nie wiem. No i sałatka. Także biorę się za jedzenie. Zasłużyłam. A to mój pokoik na dzisiaj. Bardzo przyjemny, łóżeczko.
Mam nawet czajnik i herbatkę. To jest w takim domku poniżej restauracji. Widoczek z tarasu. No i to, na co najbardziej się szykuje, łazienka. Zaraz wskakuję pod prysznic. Na razie. 400 kilometrów w lesie. Nie spodziewałam się, że Chorwacja jest aż tak lesista. Minęłam jedną wioskę i znowu jestem na grzbiecie górsko-pogórskim, ale w pięknym lesie. No cóż, lecę dalej. 6 dni czekania, aż wreszcie będzie sklep po drodze na szlaku. Ten, który był poza szlakiem, odpuściłam. I przyszłam do wsi, w której ten sklep jest, i sklep był zamknięty, ale niedaleko jest restauracja i właśnie poszłam do tej restauracji. Bardzo mili ludzie uratowali mnie od klęski głodu i mam całą torbę jedzenia. Różne dobre rzeczy. Mam owoce przede wszystkim, bo strasznie jestem wygłodzona pod tym względem. Bochenek cały chleba, jakieś mięsko na tacce i chyba jeszcze trochę sera, więc naprawdę super. Bardzo się cieszę, że nie umrę z głodu. Teraz dopiero zajrzałam, co naprawdę jest w mojej torbie z jedzeniem. Niesamowite rzeczy. Kotlety, salami, ser. Cały ten bochenek chleba. Tu mam banany, kiwi i jeszcze jabłka i pomarańcza. Ale mili ludzie, jeżeli gdzieś traficie, to dziękuję, jest super. Konstruktorom szlaku znowu się coś pomyliło. Właśnie przeczołgałam się tutaj przez taką opuszczoną winnicę. Jestem w totalnych krzakach, jestem na śladzie, ale kompletnie nie da się tutaj iść. Tu jest jakiś młodnik, który zarósł tą starą winnicę. Tu jest domek tego, kto miał tą winnicę. Może tam jakoś mi się uda to obejść. No coś są błędy są na tym śladzie, bo to jest bez sensu. Szlak jest pełen kontrastów pod pewnymi względami. Przypomina mi te Araroa w Nowej Zelandii. Darłam przez krzaki, potem nagle asfalt. Teraz jest idealna po prostu ścieżka przepiękna przez las. Także ciągle się coś zmienia, ciągle się coś dzieje. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności był też sklep po drodze, niezaznaczony w nawigacji. Wszystko tam mieli, co chciałam. Mam teraz litr soku pomarańczowego w kieszeni plecaka, mam czekoladę, mam pierniczki do kawy. Wszystko, o czym marzyłam, więc fajnie. No i kontynuuję dzisiaj do kolejnej wiatki. Pewnie to będzie znowu zamknięta leśniczówka, ale przynajmniej będzie gdzie usiąść. Dziś co prawda trochę chłodniej, upał zelżał i był miły wiaterek, ale było bardzo, bardzo dużo wspinania i już byłam 3 dni niekąpana, a tu proszę,
beczka z wodą z rynny, ciepła, bo jest też źródełko, ale woda bardzo zimna. No i zdecydowałam się na kąpiel całościową, bardzo, bardzo odświeżająca. A tutaj jest chatka partyzancka z II wojny światowej, jeszcze jest drugi domek. Tam właśnie będę spać pod daszkiem, domek zamknięty. No i już idzie noc, więc zwijam się. Chmury wyglądają odrobinę deszczowo, tak coś zapowiadano. A tu właśnie jest chatka. No i wyobraźcie sobie, stół piknikowy ma dokładnie wymiar mojego namiotu. Idealnie udało mi się go rozbić, więc żaden deszczyk mi nie grozi. O, proszę, jak pięknie linki pasują. No i tu wszystkie moje bambetle. Tylko czekać, aż może zacznie padać. Nie ma to jak zacząć dzień od zgubienia szlaku. Standardowo, ale odnalazłam szlak i to odnalazłam go na 500 kilometrze. 500 zaliczona. I kolejny dzień darcia przez chaszcze. No szlak prowadzi takimi szlakami, które po prostu nie są już od chyba 100 lat odwiedzane przez nikogo. No i mam ślad w GPS-ie. Au. No i idę po tym śladzie, ale tu są maliny po szyję, ostrężyny jeszcze, akacje, wszystko ma kolce, wszystko boli. I oczywiście pokrzyw też nie brakuje, o, wystarczy, popatrzcie sobie. No i oczywiście nie idzie to tak szybko, jakby powinno. No generalnie prowadzenie szlaku takimi miejscami jest trochę bez sensu. Za 2-3 lata w ogóle nie będzie się dało tędy przejść, wyrosną młode drzewa i po prostu to się nie da. No na razie się da, tylko boli. Bo... Wydostałam się z chaszczy, teraz czas coś zjeść. Posiliłam się pod supermarketem i zwiedzam Ludbreg. Za mną jest kościół aktualnie w remoncie, chyba jakieś ważne sanktuarium. Bardzo bogaty wystrój w środku, parę osób się modli. I tu taki fajny ogródek obrzeżony arkadami, można przejść dookoła. Mają tu palmy, suszą się sutanny i jest chyba z 50 konfesjonałów, więc rzeczywiście musi to być jakieś istotne miejsce. Nie widać, żeby którykolwiek był użytkowany, ale tak w równych odstępach dookoła kościoła jest tego mnóstwo. Przyjemny, nieduży kościół, ale bardzo klimatyczny. To wszystko dzisiaj kupiłam w sklepie. Jest tego sporo, same dobre rzeczy. A i miejscówka dzisiejsza całkiem niezła. Nie jestem pewna, czy tu wolno biwakować, ale mam tak zaznaczone na mapie. Jestem nad jeziorem, rozlewiskiem Drawy, no i rozbiłam się pod wiatką. Nie ma napisu, że to jest teren prywatny, ale wszystkie wokół tak wyglądają, tylko tu nie ma żadnej przyczepy i jest po prostu takie boisko do siatki. No więc pozwoliłam sobie tu zabiwaczyć. Niestety zdążyłam zmoknąć całkowicie po drodze. Byłam we wsi, zgubiłam szlak, wróciłam się, poprosiłam o wodę i zapytałam, czy mogę rozbić się na boisku, ale powiedzieli mi znowu, że niestety nie. Nie powiedzieli, że niestety, tylko powiedzieli, że nie. Niestety to już ja dodałam. No i poszłam dalej, no 5 kilometrów w deszczu. No jak tutaj doszłam, to właśnie przestało. No i to jest moje miejsce na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu i będzie spokojna noc. Do jutra.